Cześć, dzisiaj na przykładzie swojej Dacia Duster pokażę Wam, w jaki sposób można fajnie ochronić się przed słońcem, montując właśnie tego typu zasłonki w tylnie szyby. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Crave Drive. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób można przyciemnić szyby w swoim aucie. Zaczynamy. Dzisiaj zabieramy Dustera w jego naturalne środowisko. Zjechaliśmy z asfaltu, wjeżdżamy w drogę leśną i tutaj będą dobre warunki do tego, żeby na spokojnie porozmawiać o dzisiejszym temacie, jakim jest przyciemnienie szyb w aucie. Oczywiście rozwiązanie może być proste. Możemy po prostu kupić samochód z przyciemnionymi szybami prosto z salonu. Natomiast w większości przypadków jest to rozwiązanie dosyć drogie. Kupujemy samochód bez przyciemnienia szyb, no a potem jak robi się ciepło, zaczynamy kombinować. No i teraz mamy kilka możliwych rozwiązań. Możemy albo zlecić to profesjonalnej firmie, która przyciemni nam po prostu folią szyby samochodowe. Jest to rozwiązanie stosunkowo drogie i nie każdy zdecyduje się na ten sposób. Wiem, że niektórzy mają takie zdolności i próbują przyciemniać szyby we własnym zakresie. Ja niestety takich zdolności nie mam i nawet nie próbowałem tego robić, bo wiem, jak to się może skończyć. Więc szukałem rozwiązania takiego, które pozwoli mi w miarę tani, ale skuteczny sposób przyciemnić szyby w aucie z dwóch powodów. Pierwszy, auto bez przyciemnienia szyb tylnych mega się nagrzewa i przy takich temperaturach, jak ostatnio mamy w wakacje, samochód po prostu zamienia się w jeżdżącą saunę i nawet klimatyzacja na początku średnio daje radę, żeby schłodzić po prostu kabinę. Drugi powód to taki, że po prostu samochód według mnie wygląda fajniej. Wiem, że pewnie są mi zwolennicy, przeciwnicy przyciemniania szyb, ale w mojej ocenie samochód z szybami ciemnymi po prostu wygląda fajniej. Patrząc na rozwiązania w trochę mniejszym budżecie, pojawiają się tutaj różne opcje. Możemy kupić różnego rodzaju zasłonki, które można przyczepić na tylnie szyby. Zazwyczaj one są umiarkowanie średnio dopasowane do modelu auta, przyczepiane na jakieś paskudne przyssawki, które widać z zewnątrz. Ogólny efekt nie jest za specjalny, więc to rozwiązanie akurat dla mnie wydawało się niezbyt atrakcyjne. Dlatego w swoim Dusterze zdecydowałem się na zakup też pewnego rodzaju zasłonek, które montuje się w tylnie szyby. Natomiast jest to zestaw dedykowany konkretnie do tego modelu i za chwilę zaprezentuję Wam, jak to wygląda i sami ocenicie, czy takie rozwiązanie być może w Waszym samochodzie zdałoby egzamin. Ok, zatrzymamy się na chwilę na tym parkingu i pokażę Wam, jak to wygląda w aucie, więc przejdźmy na chwilę do tyłu samochodu. Ok, zasłonki, które zamontowałem w Dusterze od wewnątrz, wyglądają w następujący sposób. Są to zasłonki, które od razu pasują pod wymiar okna. Są one dostępne dla tego i tego okienka w jednym zestawie, ale też w rozszerzonym zestawie można sobie dokupić od razu taką samą osłonę w tylnią szybę. Z zewnątrz prezentuje się to w następujący sposób. Według mnie z pewnej odległości nie ma tutaj specjalnej różnicy między folią a tym rozwiązaniem. Wygląda to według mnie całkiem fajnie. Zresztą ocenicie to sami. Natomiast jak zbliżymy się do okna, to wtedy widać już strukturę tej zasłonki w postaci takiej siateczki i już wtedy troszeczkę jest to widoczne. Na pewno plusem tego rozwiązania jest szybkość montażu. Pokażę Wam, jak to jest montowane. Zasłonka siedzi w oknie w następujący sposób. Jest przypięta tutaj za uszczelką taką spinką z jednej i z drugiej strony i montaż tego to jest dosłownie chwila. Jeśli chodzi o szyby te boczne, to tych zapinek praktycznie nie widać. Natomiast w szybie tylniej tutaj ten montaż jest rozwiązany w ten sposób, że ta zapinka, jak się zbliżycie, jest w tym momencie tutaj troszkę widoczna. Na pewno muszę powiedzieć, że skutecznie chroni to wszystko przed słońcem. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, naprawdę w dobrych pieniążkach. Myślę, że to jest przynajmniej połowa wartości tego, co musielibyśmy wydać na przyciemnienie szyb w takim samochodzie. Tego typu rozwiązanie w postaci takich dedykowanych zasłonek znajdziecie też na pewno do swoich modeli samochodu. Nie jest to tylko do Dacia Duster, ale ta akurat firma na portalu aukcyjnym oferuje też zasłonki po prostu do innych modeli. Możecie to też spokojnie znaleźć. Po otwarciu bagażnika ta tylnia zasłonka
Widać, że delikatnie faluje. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie, ale to jest taka strukturka, że ten materiał delikatnie się tutaj marszczy. Natomiast po zamknięciu klapy, no tego raczej nie widać, to wszystko wygląda całkiem dobrze. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o montaż tego i demontaż. Przy jeździe w nocy, no folii raczej z okna nie zdejmiecie, natomiast taką zasłonkę, jeden ruch i po prostu można wypiąć i zdjąć ją, położyć na półce i wtedy w tylnej szybie jest dużo lepsza widoczność podczas jazdy w warunkach nocnych. Ok, na dzisiaj to będzie wszystko. Korzystając z okazji, że jestem w fajnej okolicy, skorzystam jeszcze z możliwości Dustera i chwilę się tutaj pobawię. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do przyszłych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję bardzo subskrybentom za opinie na temat poprzednich odcinków i Wasze pomysły oraz podpowiedzi, w jaki sposób poprawić kanał, żeby lepiej się go oglądało. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.